Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i wszystkich fanów mangi 321 zapraszam na kolejny 5. rozdział. Ten rozdział jest, powiem wam, dość obszerny i nie jestem pewien, czy ta manga się przypadkiem tak nie za bardzo rozkręciła, bo mogę wam to pokazać w innej scenie. Tych rozdziałów jest, tak jak powiedziałem, 4. No dobra, ale pierwszy miał 41 paneli, drugi nieco więcej, trzeci troszeczkę więcej niż 40, czwarty też w okolicach 40 paru, no a rozdział 5, przecież to już 90 paneli jest! 90 ponad paneli rozdziału 5, ja myślę, żeby ten rozdział sobie rozbić, tak czy siak, to jak ja to zrobię, to już moja w tym głowa, ale jeśli chodzi o historię, w poprzednim rozdziale mieliśmy walkę przy pałacu Uranej Baby, w skrócie wam tylko powiem, to jest Tambo, czyli dzieciak, który szuka swojej mamy, ma ogonek, ma też trzecie oko jak Tenshin Han, generalnie jest wicemistrzem Tenkaichi Budokai, jak to jest mistrzem Ojo. Ojo, który razem z Kingą, czy tam Patrycją, czy tam Natalią, no w ostatnim rozdziale byli po prostu niesieni przez biednego Tambo na plecach, w sensie przenośnie, bo to on robił całą robotę, no i mają jeszcze Buliona, czyli tego pieska, który przypomina Majin Buu, ale jest ich takim zwierzaczkiem, którego sobie tam przegarnęli w innej historii, rozdział czy tam 2 rozdziały, w zasadzie 2 rozdziały temu. Rozdział 5. Mroczne odkrycia. Ostatnia smocza kula, no bo oczywiście oni szukają smoczych kul, jest w świątyni Smoka. Czym jest świątynia Smoka? HGW! Nie mam pojęcia, czy to jest pałac Kamiego, czy to jest święta ziemia Karina, czy to jest wieża Karina, czy to jest może cokolwiek innego? Nie wiem, ale zobaczymy to właśnie dzisiaj, także zapraszam do oglądania, zapnijcie pasy, no i nie przygotowujcie się na jakieś wybitne rysunki, bo nie z tego słynie manga 321 lat. Nie powiedziałem chyba pełnego tytułu, 321 years jakby, prawda? Czyli 321 lat po zakończeniu Dragon Balla ta historia się dzieje. Tambo i jego przyjaciele, no i znowu po polsku napisy, jak ja kocham czytać po polsku. Tambo i jego przyjaciele udają się do świątyni Smoka, by zdobyć Sushinchu, ostatnią smoczą kulę. Ten kurwa, Ojo tak w ostatnim rozdziale się nawalczył, że aż zasnął. To Tambo przecież wykerował całą gierkę, a Ojo zasnął. Leniuch. Darmozjad i jeszcze w ogóle Kinga prowadzi. Okej, Kinga prowadzi auto. Jesteśmy na miejscu. Cholerny GPS, tej góry nie ma na mapie. Gmina, kurwa, wiecie co robi z naszymi podatkami? Po prostu nie było tej góry, komu to było potrzebne i teraz nie da się przejechać. Od 2 miesięcy światła nie działają, ruch wahadłowy, kurwa. Powinniśmy jechać drogą, zawróćmy. Powinniście byli mnie obudzić, mówi Ojo. A co byś zrobił? Przebił się przez tę dziurę? Więc musimy się tylko wspiąć, będzie szybciej niż odjechać. Słynna świątynia jest za górą. No dobra, a Mądraliński, a co z tym autem? Wjedziesz po ścianie pionowej? Czy wniesiesz to auto na plecach? Dobra robota, moi mili. Dobra robota. Ktoś nagle się odzywa, stojąc na tej skale. Nadszedł czas. Dalej. Kto to taki? Ma jakiś płaszcz, ma buty, ma brodę jak Heisenberg. To może być Heisenberg. To może być Heisenberg. Przerwali mu gotowanie. Tak, Ojo ma rację. Powinniśmy się wspiąć. Jeśli świątynia jest tuż zaraz, to warto. Ale oni nie widzą go. Aha, on sobie tak mówi pod nosem. Okej. To jest jakiś... może właściciel tej świątyni. Wreszcie cię znajdę, mamo! Cieszy się Tambo. Nie tak prędko, przyjaciele. Ktoś nagle pojawia się za plecami naszej bandy. A ten gościu Heisenberg stał przed chwilą na szczycie. No to tutaj może Jesse. Kto to taki będzie? To Jesse Pinkman! To... tak mi przykro, ale wasza przygoda się tu kończy. Będziemy za was kontynuować. O czym jesteś? Kim mówisz? Chcesz poznać me imię? Nazywam się Jesse, ale to nieważne. Tak naprawdę nazywa się Dorio. Nikogo to nie obchodzi. To, co jest ważne, to że wasza przyjazna drużynka się dziś rozpada. O czym ty gadasz? Ojo się wyspał, lepiej uważaj, Jesse, bo tutaj dostaniesz manto. Skończysz jak... nie będę spoilerował. Prosto rzecz ujmując, każdy z was w nadchodzących minutach podejmie inny kierunek, poza Tambo, który pójdzie z nami. To ten Jake z całym gangiem przejmują tutaj? Tambo będzie dla nich gotował, ja pierdolę. Co? Dziwi się chłopiec. Nami? Czyli nie działasz sam. Spostrzegawczy Ojo. Zgadzam się, jestem tylko prostym współpracownikiem. Mój pracodawca jest poważaną postacią, nie znosi takich bzdur. Ale jest niedaleko, obserwuje nas. Przecież to jest Walter White.
Skąd znasz nasze imiona? Kim do diabła jesteś? Orzo próbuje wyciągnąć z Jesse'ego jakieś kolejne informacje. Przecież to ja wiem, mnie zapytaj. Nie rozumiem, mówi Tambo. Tambo, pójdziesz z nami. Pan Heisenberg chce z tobą pomówić. Ale ja nie znam takiego człowieka. Czego ode mnie może chcieć? Nie mamy znów tak wiele czasu, Tambo. Pan Heisenberg chce porozmawiać w 4 oczy. Twoi przyjaciele nie są potrzebni. Orzo odejdzie bez robienia sceny, tak samo twoje zwierzątko, Bulion. Zaś co do Kingi, to odda nam smoczy kulę. Po czym odbierze wynagrodzenie i znajdzie następnych frajerów do oskubania. A i wziął tutaj Kingę pod włos. Przecież to jest jak nami z One Piece. Ona się zgodzi. Ona za paczkę fajek sprzeda przyjaciół. Kinga się zgadza? Co? Kinga? Nie! To ona z nimi współpracuje! Ja myślałem, że ona chce... Nie! Nie! Nie, Kinga! Nie, Kinga! O czym on mówi? Kinga! Chłopaki, przepraszam. Było miło razem, ale takie było moje zadanie. Ona normalnie jak nami. Dosłownie jak nami z One Piece. Miała oskubać, a potem się okaże może, że oni ją zmuszali do tego i że ona nie jest zła. Zatrudnił ją pan Arlong. Znany również jako Heisenberg. Jej kontrakt dziś się kończy. Ma jeszcze coś wykupić za jakieś tam 100 milionów? Czy coś? Wioskę swoją? Regularnie nas informowała o waszych małych przygodach, stąd tyle o was wiemy. Wiedziałem, że nie należy ci ufać, ale że aż tak? Smocze kule są w pojeździe, mówi Kinga. Daj mi moją dolę i się zmywam. Kinga, no nie wierzę, że tak wszystko zagrałaś, mówi Tambo. No, sorry Tambo, to nic osobistego. Nothing personal, kid. Taka praca. Nie wierzę w to, co słyszę. A jakby Tambo teraz ją... Nie no, zobaczymy jak to się potoczy. Ja myślę, że może ona... może jej sumienie, wiecie, coś przemówi? No ale nie będę owijał w bawełnę, Kinga. Wpieniłaś mnie. Przejdźmy do sedna, nagle podchodzi kolejny. A, to pan Heisenberg podchodzi. Ja pierniczę, Walter White, z 3. okiem na czole! Przecież Tambo ma 3. oko na czole. To jest rodzina, a w tle stoi Saul Goodman. Wystarczy. Możemy równie dobrze skończyć tę całą zawiłą bzdurę. Mogę się bezpośrednio przedstawić. Tambo, to jest twój ojciec? Czemu on ma 3. oko? Jak Jesse już wytłumaczył, tutaj kończy się wasza przygoda. Tambo, pójdziesz ze mną. Orzo i to zwierzątko opuszczą to miejsce bez burt. Wal się na ryj! Orzo tam w tle jeszcze krzyczy, odgraża się. Podejrzewałem, że się nie podporządkujesz. Tyle, że nie pozostawiam ci wyboru i to jest w twoim własnym interesie. Tambo, szukasz mamy, prawda? Cóż, tak się składa, że wiem, gdzie jest. Po prostu pójdź ze mną. W zamian... To jest jego ojciec! Czy te oczy mogą kłamać? W zamian wezmę smocze kule. Przydadzą mi się w moim zadaniu. Okej. Zabierze smocze kule do czegoś dobrego, zaprowadzi go do mamy i okaże się, że wszystko jest dobrze. Przydadzą mi się w moim zadaniu i uwierz mi, doprowadzenie do mojego spotkania ze smoczym bogiem Shenlongiem leży w ogólnym interesie. Ja pierniczę, ależ tu zawiłości. Niby czemu mam ci ufać? Nie masz wyboru, młodzieńcze. I kto lepiej niż własny ojciec wiedziałby, gdzie twoja mama? Mówiłem! Czy te oczy mogą kłamać? No jak? No to on nie zna swojego ojca? No może nie znać. Nie! Ojciec Tambo się pojawił. Czyli kim jest? Czyli to jest... Czyli Tambo ma tak naprawdę na imię Flynn! Walter Jr. Mom, what's for breakfast, mom? Tambo. Tambo tak naprawdę to jest Walter Jr. Dobra robota, Kinga. W pełni zasłużyłaś na swoją garzę. Po prostu zapłać, nie chcę tu czekać. Oczywiście, tu masz kapsułę z wypłatą. Baw się dobrze i nie wahaj się wrócić, gdy już wszystko wydasz. Ach, i na marginesie. Moi prawnicy są na ciebie źli za tę ucieczkę z ich domu. Walter White, no to on jest dobry czy zły w końcu? Co zamierzasz z nimi zrobić? Nie twój interes. Twój kontrakt wygasł. Możesz zniknąć. To twój pojazd, panienko. Możesz odejść, mówi Saul Goodman. Przepraszam. Kinga odchodzi, ale twist! Misa, nie! Kinga, nie! Zostaw, Tambo! Kosa, zostaw. Mamy twardszy orzech do zgryzienia. W rzeczy samej, Orzo. Nagle odzywa się Jessie. To zrozumiałem. Kinga powiedziała mi o waszych przygodach i więzach, które się pomiędzy wami wytworzyły. Jestem więc praktycznie przekonany, że nie zostawisz Tambo z nami po dobroci, prawda? Wielka szkoda. Właśnie tak, koleś. Nie pozwolę ci tknąć choć włosa na głowie Tambo. Nieważne, czy jesteś jego ojcem, czy nie. Tak sądziłem. Przykro mi, ale... No to on chce zranić? Ojciec chce zranić swojego syna? Tak sądziłem. Przykro mi, ale twoje smocze kule należą do mnie. Tak jak i Tambo. Czy tego chcesz, czy nie? Mówi Heisenberg. Grr, nagle do gry wkracza Bulion, który w złowieszczym wyrazem twarzy rzuca się na Heisenberga,
a przed niego wskakuje Jessie i mówi, kurwa, tą czcionką, która jest ostatnia, jak się zjeżdża na liście, jakimiś tymi, jakieś webinar, jak się nazywa to? Jak się nazywa ten font? Kurde. Mam go rozgrzebanego tutaj Vegasa, to zobaczymy może tutaj. Webdings! To jest to! To jest ten font! Zobaczcie, on do niego mówił w Webdingsach. Jessie rozmawia w języku Webdings? Nie wierzę. Przecież to jest zakazana wiedza, to jest bardziej zakazane niż czytanie poneglifów w One Piece. Bujon zaatakowany, mimo wszystko próbuje się postawić. Jest z powrotem skokonowany w kokon! Jak Majin Buu, którego przypomina. Bulion! Wykrzykują Tambo i Ojo. Żegnaj! Mówi Jessie, który zna tutaj jakąś czarną magię i zamyka Buliona w kokonie. O nie, no to o co tu chodzi? Nie daje mi to żyć, że oni tutaj są tacy źli. To na tyle. Twój koleżka nie będzie już stanowił problemu. Został zamknięty na dobre. Tylko ja mogę go uwolnić. I jak to zrobiłeś? Nie pytaj, Tambo. Nikt nie zna tego języka. Wojna czarodziejów odcisnęła na mnie piętno. Mam pewne... Breaking Bad sezon 2. Mam pewne umiejętności będące pozostałością tamtych czasów. Są czasem niezwykle przydatne, mówi Jessie, kradnąc te 6 smoczych kul, które udało się naszej ekipie zebrać. Zatem przyjaciele, pozostało wam nas posłuchać. Los jest już przesądzony. Tambo się wścieka. Nie, Tambo, nie rób tego. Nigdy nie pozwolę wam rozkazywać mi, co mamy robić. Oddajcie Bujona. Tambo rzuca się na Jessiego i Heisenberga. Orzeł nawet próbuje tutaj zachować zimną krew i powstrzymać chłopca. Ale Saul Goodman wraca nagle do gry i łapie Tambo za ogonek. A oczywiście wiemy, czym to skutkuje. Nie tak szybko, mały. Co do cholery, Orzeł się dziwi i tyle. Dobra robota, Saul. Panie Heisenberg, to pańskie. Przekazuje Saul Heisenbergowi Tambo, którego cały czas trzymają za ogon. Tę przeklętą rasę łatwo wyłączyć z użytku? Okej, wszystko już rozumiem. Ojciec Tambo to jest z rasy Tenshinhana, matka Tambo jest Saiyanką i oni mają razem Tambo. Stop! Wykrzykuje Orzo. Podoba mi się to, wiecie co? To jest zajebiste przekazanie emocji, jak Orzo wykrzykuje w niebogłosy stop. I mamy olbrzymi dymek i taki mały fącik. Taki po prostu stop, stop. To jest taki cichy krzyk. Stop, stop. Jakby Orzo chciał ich powstrzymać, ale nie chciał za głośno krzyczeć, żeby oni nie usłyszeli. Nie pozwolę wam tego zrobić. Nie pozwolę wam tego zrobić. Stop. Zostawcie Tambo! No próbowałem, no nie powstrzymałem ich, no co? Co planujecie zrobić? Nie twój interes, Orzo, dobra rada, zawróć napięcie, to twoja ostatnia szansa. Ale rozumiem, że nie pozostawisz Tambo bez zrobienia zadymy. Właśnie tak, musicie mnie pokonać, inaczej wam przeszkodzę, mówi Orzo. Dosyć, Jessie, zabij go. No i Heisenberg, jeśli do tej pory tego nie zrobił, pokazał swoje prawdziwe oblicze. Okej, czekajcie, stuk, tutaj widzę, że ten kokon opadł teraz na ziemię. Czy z tego kokona jeszcze się wydobędzie zaraz bulion? Dobrze, czyli dokonałeś wyboru, mówi Jessie. Dołącz do mnie wkrótce. Pogadam z Tambo. Załatwmy to szybko, mówi Orzo. Nie myśl sobie, że się mnie pozbędziesz. Przykro mi, Orzo, ale muszę cię zabić. Tak mi kazał Heisenberg, mój pan. Pomimo swojego poziomu nie będziesz w stanie mnie pokonać. Szybko przejrzysz na oczy. Odzywa się Orzo. Dalej! Wykrzykuje Orzo. Dobra, jesteśmy w miejscu po 30 panelach, bo zostało, tak jak powiedziałem, 90, także podzielę sobie to na 30 paneli, żeby to tak sprawnie nagrać. Także tuż przed walką pana Jesse'ego Pinkmana, maga, który ma umiejętności magiczne i służy Heisenbergowi, z Orzo, który próbuje powstrzymać Heisenberga i uratować swojego przyjaciela Tambo. Kończymy ten rozdział. Kończymy ten odcinek w zasadzie, bo rozdział będzie dalej trwać. Wiele razy już ten temat był poruszany, już zresztą każde ma oczy, więc wiecie, że to nie jest jakby najbardziej epicko rysowana manga. Aczkolwiek ta historia podoba mi się. Za każdym razem to powtarzam, bo ta historia jest naprawdę fajna. Uważam, że gdyby ta manga miała znacznie lepszą kreskę, to byłaby bardzo, bardzo popularna. W porównaniu do innych fanowskich mang, ok? Bo naprawdę jest ciekawa i jest inna przede wszystkim, no nie? To nie jest tak, że tutaj mamy te same postacie, tylko że w innym, powiedzmy, scenariuszu. Tutaj doszukujemy się ewentualnie tego, co może nawiązywać do starych czasów, które znamy, bo tak naprawdę te wszystkie postacie, no z pominięciem chociażby Uranej Baby, czy Ghost Ashera, prawda? To są nowe postacie, wymyślone tutaj przez Goten Kuna, no bo Goten Kun tutaj jest autorem tej mangi.
Fajnie, podoba mi się. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem, a ja sobie usiądę do nagrywania kolejnych odcinków, bo niedługo jadę i w ogóle mam jeszcze tę przeprowadzkę na głowie, także muszę sobie ponagrywać na zapas, więc wspierający będą mieli troszkę filmów wcześniej. Tyle. Miłego dnia wam życzę. Widzimy się niebawem. Pa, pa. Dziana.